Cześć, dzisiaj nie będziemy naprawiać, ale mam dla Was bardzo ważną poradę, zwłaszcza dla osób, które mają grafikę NVIDIA. Ja mam GTX 1070 z 8 GB pamięcią i wyskoczył mi kod błędu 43. Tu Wam pokażę. Tu jest kod błędu 43. Zazwyczaj jest to jakieś uszkodzenie grafiki. Czasami jest tak, że jakieś oprogramowanie psuje, ale to rzadko. Zazwyczaj jest to z GPU problem albo po prostu RAM-em na grafice. Wejdziemy sobie GPU-Z, odpalimy. Tu nam pokazuje wszystkie dane grafiki, czyli jest wykrywana normalnie, ale pokazuje nam, że ma 0 pamięci RAM-u, czyli zazwyczaj jest tak, że no coś jest z tą kartą, skoro nie wykrywa pamięci. W ogóle jeżeli czegoś tutaj gdzieś coś nie wykrywa, no to zazwyczaj jest wina grafiki i trzeba do naprawy dać albo kupić sobie nową. I okazało się, że karta jest sprawna. Wyciągałem ją, czyściłem slot, testowałem mocem w DOSie. Pół dnia mi to zajęło, zanim doszedłem, co jest nie tak. Okazało się, że problemem jest UPS, który sobie kupiłem teraz niedawno. Jest to bardzo popularny w sieciówkach, jakieś tam MediaExperty i tym podobne. Są to tanie UPS-y, ale dosyć dobre są. Przynajmniej jak w stosunku jakości do ceny, no to nie jest najgorzej. I ten kod 43 jest spowodowany właśnie dzięki temu UPS-owi. Między innymi dzięki niemu. Jako urządzenie działa wszystko dobrze, ale do tego UPS-a jest oprogramowanie dołączone. Tu już Wam pokazuję. Nazywa się UPS Elon 2000. Tak przeczytałem, nie wiem jak to się czyta. Oprogramowanie też jest dobre, pokazuje wszystkie parametry tego UPS-a, ale z tym oprogramowaniem instaluje nam się bateria, Mega Battery Pack, Mega Battery Driver, przepraszam. I jeżeli go wyłączymy, jeszcze pokażę, że nawet nie ma możliwości zmiany rozdzielczości. Także no, z grafiką nic nie zrobimy, nic nie odpalimy. Wyłączymy teraz tą baterię. Bateria jest wyłączona. GTX-a wyłączymy jeszcze raz. Włączymy go. I wykrzykniku nie mamy. GPU-Z jeszcze raz odpalimy. I mamy. 8 GB RAM jest. Grafika jest w pełni sprawna. Błąd jest oprogramowania tego UPS-a. Także no po prostu tego nie instalujcie, to i tak się do niczego nie nadaje. Nie przyda się to do niczego też, także no co tu więcej powiedzieć. Jest to ostatnia rzecz, która mogła być podejrzewana o to, że grafika przestała działać. No to jest coś no niesłychane to jest. Także z mojej strony to tyle i mam nadzieję, że niektórych to uchroni przed wydaniem kolejnych kilku tysięcy na kolejną grafikę, bo to jest śmieszna sprawa w ogóle. A podejrzewam, że niewiele osób wpadnie na to, że może to być właśnie problem w tym, że się zainstalowała bateria od UPS-a. Także to tyle, mam nadzieję, że pomogłem lub pomogę, bo NVIDIA jest bardzo dużo grafik, a UPS jest bardzo łatwo dostępny w sklepach za ładną cenę. Także myślę, że się Wam przyda to, jeżeli planujecie zakup tego UPS-a, albo jeżeli macie właśnie problem i akurat trafiliście na ten film, to
to Wam na pewno pomoże. Dzięki za obejrzenie, cześć.